Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przygotowujemy sobie razem mini album z kolekcji laserowe Vintage Trip. Mam nadzieję, że tutorial się Wam spodoba. Album jest bardzo prosty, będę używać do niego kleju Magic, taśmy PET, kości do bigowania, ja mam taką z DP Craftu, linijkę zwykłą metalową oraz dziurkacza brzegowego DP Craft, to jest ten szeroki dziurkacz 3 cm. Skorzystamy sobie również z papieru kraftowego o gramaturze 250. Potrzebna nam będzie również bermata, z której zrobimy sobie okładki. Wymiary bermaty 20 na 13 cm i bok 3,80 na 20 cm. Album będzie powstawał przy pomocy tej bermaty, a okładka będzie materiał. Jest to materiał jutowy w taki fajny wzorek z serduszka. Jego naprawdę bardzo łatwo przykleić i nic się z nim nie dzieje, przez co album też szybciej wykonamy, dlatego że nie musimy tak naprawdę w ogóle używać w tym momencie papieru, a klejenie zaczynamy od wklejenia na środek naszego brzegu, naszego boku albumu i ja całość będę kleiła na klej Magic. Teraz przy pomocy nożyczek obetniemy sobie rogi naszego albumu. Wykonamy to 4 razy na 4 rogach naszego albumu. Później będziemy zakładać na te rogi narożniki, także nie musicie się przejmować, jeżeli będzie wystawał Wam kawałek bermaty. Przy pomocy taśmy PET przykleimy sobie brzegi naszego albumu, brzegi naszej okładki i ja robię to na taśmę PET. Ona jest bardzo mocna, to jest ta taśma 6 mm. Jeżeli macie na przykład tą większą, 9 mm, to tutaj też się świetnie sprawdzi, po prostu mniej klejenia dla Was, także również polecam. I dokładnie ten sam proces będziemy powtarzać na 4 brzegach naszego albumu.
Po oklejeniu okładki czas na środek. Ja wybrałam sobie ten piękny papier w kwiaty Vintage Sheet 05 i właśnie ten papier będę przyklejać do środka mojego albumu. Będę robić to normalnie przy użyciu kleju Magic. Ten papier jest odrobinę mniejszy niż moja okładka. Robię to dokładnie po to, aby powstała mi dookoła taka mała ramka. Dlatego zawsze odejmuję po 2-3 mm z każdej strony, przyklejając papier do okładki. Po przyklejeniu papieru do okładki, kością do bigowania zaznaczam sobie odstępy między bokiem albumu a jego stronami. W ten sposób zaznaczam sobie linię bigowania. Robię to delikatnie kością. Uważam, aby nie przebić papieru, dlatego robię to tą bardziej płaską stroną. Nigdy nie korzystajcie z tej strony, która jest bardziej spiczasta, bo możecie wbić ją w papier, a papier się Wam przedrze. Teraz będziemy zakładać narożniki. Ja wybrałam te mniejsze w kolorze srebrnym. Potrzebujemy 4 sztuki. Ja zakładam je przy pomocy kleju Magic, który delikatnie daję do środka każdego narożnika, rozsmarowuję to wszystko pędzelkiem i następnie zakładam na róg. Kiedy już wszystkie narożniki mamy założone, możemy przystąpić do tej najfajniejszej części, jaką jest robienie albumu, czyli do ozdabiania już jego środka. Jak widzicie, nasza okładka jest gotowa. Środek prezentuje się w ten sposób. Oczywiście teraz czas na zrobienie sobie całego wypełnienia. Ja zdecydowałam się tutaj na boczną klapkę, którą ozdobiłam dodatkowo dziurkaczem brzegowym DP Craft. Klapka będzie zamykana na magnes, a jej wymiary wynoszą 19,5 cm. W całości jest długa na 12,5 cm, a ta część bez dziurkacza to około 10 cm. Będziemy przyklejać ją sobie do brzegu naszego albumu. To klejenie również wykonam przy pomocy taśmy PET.
Moją klapkę staram się przykleić jak najbliżej brzegu mojego albumu, tak aby był widoczny tylko kawałek tej jutowej okładki. Teraz dodam sobie magnesy neodymowe, to są magnesy o grubości 1 mm i szerokości 5 mm. Przykleję je sobie na taśmę dwustronną klejącą, taką, którą możecie kupić w każdym sklepie papierniczym czy markecie budowlanym. Układam jeden magnes, przyklejam taśmą, następnie odwróconą taśmę kładę, przyklejam magnes i zamykam klapkę, na której ma się on znaleźć. Siła magnesu sprawi, że one ze sobą się szczepiły, ale dlatego, że leżała między nimi taśma, magnes przykleił się nam do klapki. Na drugiej stronie zrobimy sobie wodospad na zdjęcia. Maty mają wymiary 10,5 na 10,5 cm, czyli troszkę więcej niż 4 cale. One zmieszczą zdjęcia kwadratowe 10 na 10 cm. Ten taki zawias, na którym są one przyklejone, ma wymiary 1,2 cm, czyli około pół cala. Przykleimy sobie 5 takich kart. I do nich dorobimy sobie również zamknięcie na magnes, tak aby wszystko nam się fajnie razem trzymało. Te zawiasy będę przyklejać przy pomocy taśmy czerwonej PET. Pierwszą klapkę wklejam około 1,5 cm od brzegu mojego albumu, starając się przykleić ją na środku. Tak jak widzieliście, dodałam też odrobinę kleju, dlatego, żeby łatwiej przyklejało mi się to całą konstrukcję, gdyż taśma PET jest niesamowicie mocna. I niestety nie możemy nią już w żaden sposób manewrować, a po dodaniu odrobiny kleju Magic możemy jeszcze chociaż troszkę tym naszym zawiasem poruszyć i wszystko wyrównać. Jako nasze zamknięcie wodospadu posłuży nam pasek o grubości 5 cm. Cała konstrukcja będzie zamykana na magnes. Tutaj mamy zrobione podwójne bigowanie, przez to, żeby powstała taka malutka przerwa pomiędzy tymi bigowaniami. Sprawi to, że zdjęcia i maty, które będą w środku naszego wodospadu i zwiększą jego objętość, nie będą się po prostu brzydko rozchodzić. Ja sobie mierzę, gdzie mniej więcej odciąć ten paseczek i zaznaczam sobie tą część, którą chcę obciąć długopisem. Po prostu ten kawałek utnę sobie na gilotynie.
Do zrobienia tego zamknięcia również użyję sobie tych magnesów neodymowych. Są to magnesy o grubości 1 mm i o szerokości 5 mm. Te grubsze 2 mm są po prostu według mnie trochę za grube do pracy z papierem. Jeżeli macie szansę też kupić magnesy neodymowe 1 mm, ale szerokość 10 mm, to też je Wam jak najbardziej polecam. Ja z takich również korzystam i też jestem z nich bardzo zadowolona. Mój pasek do zamknięcia przyklejam sobie pod spód mojej ostatniej klapki na zdjęcia. Przyklejam go przy pomocy kleju Magic, po prostu go tam wsuwam i następnie całą tą klapkę przyklejam sobie do okładki mojego albumu. Baza i konstrukcja naszego albumu jest już tak naprawdę gotowa. Mamy tutaj wodospad na zdjęcia i klapkę zamykaną na magnes. Zdjęcia 10×10 zmieszczą się w tym wodospadzie, a w klapce możemy mieć zdjęcia wymiaru 9×13 cm. Myślę, że taki mini album jest naprawdę bardzo fajnym pomysłem na prezent, na przykład na zbliżający się wielkimi krokami Dzień Babci i Dziadka. A teraz przed nami najprzyjemniejsza część, czyli po prostu ozdabianie albumu. Jeśli zastanawiacie się, jakie wymiary są tych papierów skrapowych, które przyklejam już do mojego papieru kraftowego, to ja zawsze docinam sobie wszystko o około 3 mm mniej niż miała moja część bazowa, tak aby powstała ta fajna ramka dookoła. Tutaj zdecydowałam się na ten piękny papier w paski z kwiatami, a na dole umieszczę sobie kieszonkę. Kieszonka jest zrobiona przy pomocy dziurkacza brzegowego DP Craftu, który już Wam pokazywałam. Przykleję ją sobie normalnie na klej Magic i na nią przykleję jeszcze papier skrapowy. Całość jest fajnie wykończona właśnie tym dziurkaczem brzegowym, który tak dodatkowo wprowadza fajny klimat i ozdabia cały ten album. W środku tej kieszonki możecie umieścić maty na zdjęcia i tagi, albo coś po prostu miłego napisać lub włożyć mniejsze zdjęcie. Do kolekcji dołączony jest również arkusz z elementami do wycięcia. To takie piękne obrazy, takie z Paryża, pokazujące wieżę Eiffla w stylu vintage. Bardzo mi się spodobały i wybrałam sobie tutaj takie dwie karty, które umieściłam w mojej kieszonce. Całość albumu właśnie będzie w takim delikatnym klimacie vintage przez tą kolekcję i przez ten kraftowy papier. Myślę, że on naprawdę będzie się fajnie prezentował, a dla kogoś, kto kocha na przykład Francję i Paryż, będzie idealnym prezentem.
tej części albumu również zdecydowałam się na kieszonkę. Jest ona wysokości 6 cm i szerokości 12 cm. Przyklejam ją sobie normalnie na Clay Magic i umieszczę w niej 3 maty na zdjęcia. Maty będą w stanie pomieścić zdjęcia wymiarów 9 na 13 cm i są odpowiednio dłuższe o pół cm z każdej strony, czyli mają wymiar 9,5 na 13,5 cm. Na tej stronie zdecydowałam się przykleić papier skrapowy, ten w paski z aplikacją kwiatową i zostawię ją pustą. Można sobie na niej wkleić zdjęcie, dlatego fajnie dołożyć zawsze jedną lub dwie maty więcej do takiej kieszonki. Tutaj na przykład mamy tą kraftową, bo później można ją wykorzystać jako obramówka do kolejnego zdjęcia. Jedna strona naszego albumu jest już gotowa. Teraz przystępujemy do przygotowania drugiej strony. Ta będzie wyjątkowa, prosta do ozdobienia. Docięłam sobie 5 kwadratów tej samej wielkości. Moje maty na zdjęcia mają wymiar 10,5 na 10,5 cm, dlatego te kwadraty, które sobie docięłam, mają wymiar około 10,3 na 10,3 cm. Przez to stworzy mi się kolorowa obramówka dookoła. Papier skrapowy przyklejam sobie naprzemiennie, raz ten w kropki, a raz ten w paski. Mój wodospad jest już ozdobiony, teraz czas na oklejenie również tego paska, który przytrzymuje nam całość naszej konstrukcji. Docięłam sobie dwa w kolorze takiego delikatnej mięty, która powtarza się w całym tym albumie i są one odpowiednio mniejsze o 3 mm mniej więcej z każdej ze stron, tak aby powstała mi ramka dookoła. Zdecydowałam się również dodać jedną z tych kart na zamknięcie mojego wodospadu na zdjęcia i wybrałam tą kartę z rowerkiem. Przykleję ją sobie do mojego paska, a następnie podkleję jeszcze dodatkowo papierem kraftowym, tak aby zrobiła się nam dookoła fajna ramka.
Do kolekcji dołączone są również tagi, dlatego ja postanowiłam jeden z takich tagów wykorzystać. Wytnę go sobie po prostu nożyczkami, podkleję na papier kraftowy i przy pomocy Crop-A-Dile zrobię sobie w nim dziurkę i następnie przeplotę go zwykłym sznurkiem. Nasz album w środku jest już tak naprawdę gotowy, prezentuje się bardzo fajnie. Teraz wykonam sobie przy pomocy właśnie Crop-A-Dile dwie dziurki w moim brzegu albumu, w tym boku albumu. Użyję tej większej i następnie założę sobie dwa nity z We Are Memory Keepers, przez które przeciągnę sznureczek, ten sam, który wykorzystywałam do zrobienia mojego taga. Postanowiłam dodać również wstążkę. Niestety miałam tylko taką złotą i teraz tego żałuję. Drugi raz bym jej nie dodałam, także tego akurat Wam nie polecam. Fajnie by było dodać tutaj wstążkę taką bardziej w stylu vintage. Są takie piękne tak zwane gnieciuszki do dostania na przykład w scrapbooking shopie i taką wstążkę zdecydowanie Wam polecam.
Mi się ta złota w tym momencie osobiście nie podoba, jak teraz patrzę na ten album, więc ja jeszcze nie wiem, czy czasami jej po prostu nie wymienię. Teraz pozostało nam ozdobienie okładki. Ja zdecydowałam się na ten arkusz papieru z wieżą Eiffla oraz z rowerem. Rower dam sobie na tylną część mojego albumu, a ten arkusz z wieżą Eiffla tutaj z przodu. Dodatkowo użyję jeszcze papieru kraftowego i jednego z obrazków z arkusza dodatków. Papier kraftowy przyklejam sobie na taśmie 3D, ma ona grubość 3 mm. Oklejam dokładnie brzegi oraz daję kawałek taśmy na środek mojego papieru, tak aby wszystko się nam ładnie trzymało. Następnie już na Clay Magic przyklejam ten taki piękny obrazek z arkusza dodatków. Przyklejam go tak troszkę u góry, a na dole nakleję sobie napis album wycięty przy pomocy wykrojnika. Wycięłam go 3-krotnie, skleiłam ze sobą i dodatkowo potraktowałam Wing of Stella. Tutaj musiałam tą końcówkę od M odrobinkę sobie podciąć, dlatego że ona jest bardzo długa i nie mieściłaby mi się po prostu na albumie. Album jest już gotowy. Tak prezentuje się w całej swojej okazałości. Mam nadzieję, że się Wam podoba, że podobał Wam się również ten tutorial. Dajcie koniecznie znać, co o nim myślicie, czy lubicie takie filmy, kiedy pokazuję Wam cały proces powstawania albumu w jednym filmie. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych filmach.